Niniejszy film zawiera treści dotyczące wojny, w tym opisy drastycznych wydarzeń, które mogą być szczególnie trudne do przeżycia dla niektórych widzów. Zalecane jest, aby film był oglądany wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Ostrzał rakietowy w Chersoniu, w mieszkalne budynki, gdzie starsi ludzie żyją. Więc nie jest to obiekt, który stanowi jakiekolwiek zagrożenie. Te dzieci mają maksymalnie 14 lat. Wszystkie mają wybite, wyrwane zęby przez rosyjskich żołnierzy. Były świadkami egzekucji swoich rodziców i wszystkie są zgwałcone. Po kilku minutach zadzwonił do mnie prezes Jarosław Kaczyński. Ja myślałem, że to jest fake, że to jest żart. To jest jego ksywa, prawdziwa ksywa. Ma 2 metry wzrostu. Pamiętam, nie ma jedynki. Wiesz, muszę kasę zarobić. Mamy taki pomysł, żeby buchnąć z chłopakami broń z Akademii Marynarki Wojennej z magazynu. Mogę się pochwalić, bo dla mnie, ja jestem z tego strasznie dumny. Kilku z naszych wychowanków trafiło do Formozy, trafiło do Gromu. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj niezwykła historia, historia Igora Tracza. Pierwsza część filmu będzie poświęcona typowo Igorowi, tak? Natomiast druga część będzie poświęcona historii, gdzie Igor jest zaangażowany typowo w pomoc humanitarną, tak? Igor między innymi też opowie, co dzieje się na wschodniej granicy, jak wygląda to z jego perspektywy. I chciałbym wam powiedzieć, że ten film, nie wiem, jakie emocje w was wywoła, natomiast ja na etapie preprodukcji, na etapie produkcji i na etapie postprodukcji miałem mieszane uczucia, miałem mieszane emocje. Nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo trudny materiał, ponieważ w momencie, kiedy dochodzi do cierpienia nie tylko ludzi, ale też zwierząt, bo w materiale będą też fragmenty zwierząt, które też są dotknięte tym wszystkim. To są obrazki, które wzbudzają negatywne emocje i mam wrażenie, że my już troszeczkę się przyzwyczailiśmy do pewnych zachowań, ponieważ jesteśmy daleko od tego wszystkiego i fajnie tutaj nawet poza kamerami powiedział Igor, że on miał wybór, prawda? On mógł pojechać do Polski, mógł wsiąść normalnie na rower i zrobić trening. Natomiast ci ludzie tam często nie mają wyboru, prawda? Nie mają dokąd pójść. Kochani, w tym miejscu chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za komentarze, za maile, za ciepłe słowa, za to, że dodajecie mi tyle motywacji do pracy. I z tego miejsca chciałbym jednocześnie was zaprosić do subskrybowania kanału. To jest dla mnie taki kredyt zaufania, że to, co robię, jest dla was po prostu wartościowe. Dzięki. Urodziłem się w centrum Gdańska w 1977 roku. Pośród bloków. Natomiast dzięki rodzicom bardzo wiele czasu spędzałem na wsi, na Kaszubach. Mieli tam malutki domek. Najpierw to był namiot, pod który jeździliśmy. Czasami tygodniami pod nimi siedzieliśmy. Pamiętam pierwsze moje takie skojarzenie z dzieciństwa, to jest rozpalanie ogniska i łowienie ryby, chyba jak miałem, nie wiem, 3 lata. I patroszenie tej ryby. Później pamiętam jeszcze ugryzienie w stopę przez pszczołę. Więc całe to moje dzieciństwo spędziłem dzięki rodzicom na wsi. Mają domek, później budują domek na Kaszubach, nad rzeką Słupią i ja spędzam tam całe tygodnie, całe miesiące czasami, oczywiście do szkoły chodzę, ale w każdym wolnej chwili wyjeżdżamy z rodzicami na wieś. Jak mam lat tam powiedzmy 10, rodzice zapisują mnie do harcerstwa, a ja jestem takim dzieciakiem, który jest bardzo drobny fizycznie i najmniejszy w klasie, więc bardzo się mnie boją, chociaż wychowany tak naprawdę cały czas gdzieś tam w lesie, ale rodzice się mnie boją się o mnie i zapisują mnie do tego harcerstwa. Ja pamiętam, to harcerstwo tak naprawdę było dla mnie takim okresem, kiedy zacząłem naprawdę dojrzewać. Wiesz, zaczynamy tam bawić się w survival, zaczynamy pierwsze kroki związane z harcerstwem, ubieramy na siebie mundurki, wiesz. No to jest wszystko takie trochę jeszcze w latach, pod koniec lat, początek lat 90., koniec lat 80., jeszcze zahaczamy o komunę, natomiast podoba mi się to. Jeżdżę na pierwsze obozy, pierwsze biwaki
I to jest taki okres, kiedy bardzo fajnie, uważam, bardzo fajnie na mnie wpływa, ja się tam rozwijam. Mając lat 16 zaczynamy tą naszą taką drużynę harcerską zmieniać w taką drużynę paramilitarną. Pamiętam początek lat 90. mamy już pierwsze jakieś takie obozy, wjazdy, zajęcia, już te jednostki nie istnieją. Oni mieli niebieskie berety i to były jednostki nadwiślańskie, tak oni się nazywali. Jeśli dobrze pamiętam, nie wiem, jak chcesz, to mnie popraw. Natomiast wtedy pierwsza moja taka styczność właśnie z zajęciami takimi stricte wojskowymi. Pamiętam, wtedy się zapisuję do LOK-u, do Ligi Obrony Kraju na strzelnicę. Zaczynam pierwszy lat, ma lat 15, zaczynam strzelać z KBKS-u, nawet na jakieś zawody jeżdżę. Moi rodzice obydwoje są artystami, plastykami i skończyli szkoły artystyczne, wyższe szkoły plastyczne. Więc oni by chcieli, żeby ich syn również pewnie poszedł w ich ślady rodziców i malował, rysował, bo mam talent w rękach i świetnie rysuję i świetnie maluję od dzieciaka. Jestem w tym najlepszy w klasie, w okolicy, więc jakby to świetnie mi idzie i lubię to robić. Natomiast kiedy ten okres dojrzewania, masz lat 15, 16, roznosi się energię. Ja zaczynam robić różne rzeczy. Zaczynam wtedy się i wspinać, i zaczynam nurkować. Uczę się pierwszego nurkowania z akwalungiem, jakieś tam pierwsze kursy lokowskie, właśnie płetwonurkowe zaliczam. Wspinam się, łażę po jaskiniach, łażę po górach. Pamiętam, weekendy spędzam w lesie. Wychodzę z domu, mówię, mamo, w ten weekend będę spał w lesie. I słuchaj, ja nie idę, jak ktoś sobie mógł pomyśleć, chlać do lasu, czy ćpać do lasu. Ja po prostu idę z kumplami, budujemy szałas, rozpijamy pałatki, na przykład jest minus 20, czym zimniej, tym lepiej i spróbujemy przetrwać w tych warunkach, mając lat 15-16. Moja mama się o mnie nawet już przestaje później bać, bo uważa, że robię fajne rzeczy, tak, że przynajmniej spędzam czas w lesie, rozpalamy ognisko, szukamy żarcia w tym lesie, bawimy się taki bushcrafting, survival, tak to wtedy sobie nazywaliśmy. I to jest taki okres, kiedy szkołę masz gdzieś. Pamiętam, w liceum mnie wywalają z jednej szkoły i przynoszą później do szkoły sportowej, bo ku zdziwieniu moich rodziców mam ponad 60% lekcji nieopuszczonych, a moi rodzice mówią, przecież chłopaku, codziennie wychodzi do szkoły, gdzie ty spędzałeś czas? A ja byłem albo na ściance wspinaczkowej, albo na rowerze górskim w lesie. Bo wtedy też takie okresy lata 90., gdzie mój tata mi kupuje pierwszego górala, więc wchodzę na rower i nie zapomnę pierwszego dnia, jak mam lat 15, dostaję górala i jadę 100 km nim. Wracam do domu i śpię następny cały dzień, bo nie jestem w stanie przeżyć, jestem po prostu tak zajechany. Dzieciak, który nie trenował, nagle wsiadam na rower i przejeżdża 100 km. I to jest okres smakowania różnych rzeczy. Sportowo, bardzo różnych. Ich zapisuję się na boks, i na kickboxing, i taekwondo ćwiczę. I nawet przez chwilę byłem na takiej grupie, która ćwiczyła jakąś taką odmianę koreańską aikido, nazywało się to hapkido, wtedy pamiętam. Trafiam do szkoły sportowej. W tej szkole sportowej muszę jakiś sport uprawiać, więc tam jestem w klasie tak zwanej lekkoatletycznej, tam różnych sportów dotykamy. Jest pływanie, jest bieganie przez płotki, jest bieganie długodystansowe. Są najróżniejsze rzeczy, chociaż najbardziej mi pochłania w tym czasie rower, wspinaczka i nurkowanie. I nie zapomnę dzisiaj tego momentu, kiedy wjeżdżam na maturę, przyjeżdżam rowerem, bo wtedy w weekendy dorabiałem sobie jako płetwonurek, jako małolat, na takich jeziorach nurkowałem, na takiego Niemca na Koszubach, to było 100 km od Gdańska, ja tam rowerem dojeżdżałem, cały weekend nurkowałem u niego, mi niezłe pieniądze płacił, nurkowałem u niego, sprzątałem mu dno z jakichś śmieci, jakieś pomosty, skręcałem pod wodą i później tak, żeby w poniedziałek być w szkole, to raniutko o 5-6 wyjeżdżałem, te 100 km waliłem do Gdańska rowerem, żeby zdążyć do szkoły. I w ten sam sposób zdążyłem na maturę, tylko na tą maturę dojechałem w krótkich sportowych spodenkach, w obcisłej lajkrze, bez żadnego stroju. Pamiętam, jak moja wychowawczyni powiedziała, tracz, przegiąłeś pałę, nie wejdziesz. Ja ją wybłagałem, żebym wszedł na tą maturę, zdałem tą maturę namierną, na dwóję, ale to był ten okres, kiedy nie było jeszcze punktów, także miałem szczęście, ona chyba specjalnie mi tą dwóję tam wpisała i tak skończyłem swoje młodzieżowe życie, dostałem później już możliwość dostania się na studia. Rodzice są przekonani, że wchodzę na studia plastyczne. Natomiast ja nie mam zamiaru iść na studia plastyczne. 2 lata studiuję malarstwo, rysunek, rzeźbę, robię dwie swoje wystawy, natomiast strasznie mi to nudzi. Rozwala mnie energia, cały czas chcę coś dynamicznego robić. Chwilę później trafiam do Akademii Marynarki Wojennej, bo tam poznaję dziewczynę, która studiuje, więc mówię, też będę może nawet w wojsku. Więc trafiam do Akademii Marynarki Wojennej na Wydział Nawigacji Uzbrojenia Okrętowego, natomiast po 2 latach również to rzucam, bo w tym czasie robię 100-krotnie ciekawszych rzeczy. Zaczynam pracować już jako taki lider grupy dla Monarów w Gdańsku. Pracuję z ludźmi uzależnionymi, zajmuję się wtedy amatorsko wspinaczką, to mówię, survivalem, łażeniem po górach, po jaskiniach i
jestem takim liderem w grupie, trafia do takiej grupy młodzież uzależniona lub już zaraz po odwyku lub generalnie zagrożona patologiami społecznymi, a ja uczę się przy Monarze, jak z takimi dzieciakami pracować. Ja im tak naprawdę jestem trochę dla nich takim osobnikiem alfa w tej grupie, czyli robię ekstremalne rzeczy, które są dość niebezpieczne i nietuzinkowe, unikatowe, więc w jakiś sposób odciągam ich od tego, co do tej pory robili, czyli bijatyk, kradzieży, rozboi, ćpania, handlowania, dealowania. I łażę z tymi dzieciakami po górach, po jaskiniach, wspinamy się. To są takie, pamiętaj, że to jest taki okres lat 90., tam jeszcze wiele można, dużo więcej można od strony prawnej niż w obecnych czasach, więc czasami nawet przeginamy pałę w pewnych kwestiach. Natomiast kiedy mam już lat 20, chyba 1, jak dzisiaj pamiętam, piszę swój autorski program, to nazywa się Pasja, do Urzędu Miasta w Sopocie. Składam taki projekt i wygrywam, wyobraź sobie, jako 21-latek konkurs na program profilaktyczny skierowany do trudnej młodzieży. Dostaję od miasta siedzibę na klubu takich sportów ekstremalnych, nazwijmy to, wtedy tak nazywamy Akademia Przygody czy Centrum Przygody, od mojego nazwiska Tracher. I dzieciaki z całego Sopotu kierowane są do mnie z tych najtrudniejszych rodzin. Dzieciaki bez szkół, dzieciaki po pierwsze bez żadnego wykształcenia tak naprawdę, ale z trudnych rodzin, bardzo często uzależnione, albo po odwyku totalnie, które albo bawią się w chuligankę, albo po prostu w jakieś dealowanie i totalnie na przegranej pozycji ta młodzież jest. I ta młodzież zaczyna chłonąć ode mnie i od moich kolegów, którzy ze mną w tym klubie robią różne ciekawe rzeczy. Jeszcze chciałem na chwilę wrócić do harcerstwa. W tym okresie, kiedy mam lat 16-17, zaczynamy bawić się w survival. Bawimy się w taką drużynę, bawimy się totalnie amatorsko w drużynę taką ala wojskową. Nas to kręci, jak to młodych chłopaków. Czytamy Komadosa, czytamy Żołnierza Polskiego, chłoniemy wiedzę z tych pism. I podczas tych naszych zabaw w survival zaczynamy też również przeginać w pewną ze stron i powiem Ci historię, opowiem historię, anegdotę, która tak naprawdę no teraz z perspektywy czasu jest dla mnie może trochę śmieszna, ale trochę straszna. Dlatego, że myśmy brali udział, tak się w grupie nakręcaliśmy harcerzy, że rywalizowaliśmy, kto głębiej, w pełnym zamaskowaniu, wejdzie na teren danej wybranej jednostki wojskowej, tam gdzie jest warta, tam gdzie są wartownicy, gdzie jest straż. Więc przecinaliśmy płoty, pokonywaliśmy pasy ciszy i czasami centymetr po centymetrze, w pełnym kamuflażu, ubrani tak naprawdę z daleka dla takiego wartownika jak żołnierze. Ten wartownik oczywiście pewnie miał pełne prawo do nas strzelać, albo przynajmniej dawać strzały ostrzegawcze. Myśmy skradali się bardzo głęboko w głąb takiej jednostki i wygrywał ten, kto wszedł w głębiej, bez rozpoznania oczywiście. I zrobiliśmy takie 3 akcje, jak się mówi, do 3 razy sztuka. I faktycznie trzecia nas dopiero nauczyła, żeśmy tego więcej nie robili. Jedna z jednostek wojskowych usłyszeli nas, byliśmy zbyt mało ostrożni, puściła za nami psy. Ja nie zapomnę dzisiaj tego strachu, jak ja wyciąłem dziurę bagnetem do kałacha, bagnet do kałacha połączony razem z pochwą działa jako nożyce. Myśmy mieli takie bagnety, 6H6 ten bagnet się nazywał, przycięliśmy drut kolczasty, weszliśmy do środka i w tym momencie usłyszeliśmy ujadanie psów. Żołnierze puścili za nami psy. Myśmy tak zwiewali. Ja biegłem chyba jeszcze dobre pół godziny, tak się przestraszyliśmy, że na szczęście psy nie znalazły dziury, przez którą myśmy weszli, bo to było bardzo małe nacięcie w płocie, w drucie kolczastym, po którym się prześlizgnęliśmy. Byliśmy w trójkę. I to był ostatni moment, kiedy zdążyliśmy stamtąd zwijać. To była ostatnia tak głupia akcja, którą w tym czasie zrealizowałem. Przynajmniej czegoś nauczyła, z perspektywy czasu bardzo dużo. Natomiast absolutnie jej nigdy nikomu bym nie polecał, bo było totalnie głupie ale wiesz, jak masz 16 lat, to robisz różne rzeczy. Przechodzimy do okresu, kiedy mam już lat 20, 21, zaczynam pracować z trudną młodzieżą w Sopocie. I my te dzieciaki zarażamy naszą pasją. Taki nazywa się program, Pasja. Wspinamy się, organizujemy jakieś skoki na linach, tyrolki, mosty linowe, łażenie po jaskiniach, wspinaczki w Wiórze Krakowsko-Częstochowskiej, w Sokolikach, trekking w Tatrach, spływy kajakowe. Mamy instruktorów, którzy zaczynają uczyć tą młodzież również nawet nurkować. Więc w pewnym momencie zaczynamy dawać im tyle
atrakcji, tyle dodatkowej adrenaliny, która jest ciekawsza stokroć i mocniejsza bardzo często niż to, co oni są w stanie robić na mieście, w chuligance czy podczas dealowania. Dajemy im dodatkowe emocje w takim bardzo pozytywnym wydaniu. I z tym mam tyle fajnych historii w głowie, które gdzieś tam co jakiś czas się wybuchają i mi się przypominają. I na przykład jedna z nich pamiętam, żeby opisać, jaka to jest młodzież, to jest taka historia, że tak powiem, że prawie że z pierwszych stron gazet. Mam w ekipie, to jest jego ksywa, prawdziwa ksywa. Ma 2 metry wzrostu. Pamiętam, nie ma jedynki. Grał w koszykówkę w dobrej drużynie, natomiast go wywalili chyba wywalili chłopaka chyba za dealowanie. I jest chłopakiem, który jest bardzo ambitny, bardzo dzielny i odważny. Pamiętam, na jednych zajęciach spieniaczkowych siadał obok mnie i mówi tak: Igor, jestem od nich tylko kilka lat starszy. Mówi do mnie: Igor, wiesz, muszę kasę zarobić, mamy taki pomysł, żeby buchnąć z chłopakami broń z Akademii Marynarki Wojennej z magazynu. Ja mówię: stary, o czym ty do mnie mówisz? Weź się zajmij czymś rozsądnym, wracaj na wspinaczkę, na ściankę. On mnie zostawił z tym tematem i to wpadło jednym uchem, drugim wypadło, powiedział: jakieś głupoty młody gada. Nie mija kilka tygodni, chłopaki mi przynoszą gazetę, Dziennik Bałtycki, gdzie na jednej ze stron jest napisane, że udaremniono próbę kradzieży broni z jednostki wojskowej. Ja mówię: Boże drogi, faktycznie nie ma na zajęciach od kilku tygodni. Co się stało? Chyba była to prawda z tego, co opisywał. Teraz wyobraźcie sobie moje zdziwienie w momencie, kiedy ja otrzymuję tą informację potwierdzoną na stronie Gazety Trójmiejskiej. Kilka dni później przychodzi do mnie który do mnie mówi: Igorze, czy mogę od Ciebie pożyczyć plecak? No mówię: jaki plecak? Co się stało? Nic, Igor, słuchaj, to nie ja, chłopaki mnie wsypali, ale niestety mam papugę, muszę spłacić miejscowych bandytów, którzy mi załatwili papugę. Nie wsadzili go. Pożyczam mu plecak, nie pytam po co. Obiecuję, że koniec z tym całym syfem. On już z tego to kończy, tylko musi spłacić swojego adwokata. Po miesiącu oddaje mi taki duży plecak 100-litrowy, który pożyczyłem z magazynu klubowego Woodpeckera. Plecak, który śmierdzi totalnie marihuaną. Się go pytam: czemu to tak wali marychą? On mówi: Igor, ja musiałem spłacić chłopaków z miasta, musiałem spłacić swojego adwokata. Ja im transportowałem towar do Warszawy. Mówię: czy wy go transportowałeś w tym plecaku pociągiem? I mówię: i on mi opowiada, ale żeby konduktor nie wyczuł, co ja w nim mam, to wieszałem go na lince i wystawiałem za okno, jeździłem nocnym pociągiem. Spłaciłem ich, jestem wolnym człowiekiem i może powiedzieć, że to jest straszna patologia. Natomiast dzisiaj, po 20 latach ponad, mam kontakt. Ma chyba 4 czy 5 dzieci. To, czego się u mnie nauczył się alpinistyki, prac alpinistycznych, prac wysokościowych, wykonuje do dzisiaj. Jest alpinistą, który pracuje w Holandii na wiatrakach, wykonuje prace alpinistyczne wysokościowe, ma, mówię, 5 dzieciaków, prowadzi normalne życie. I to były rzeczy, które kształtowały i mnie, i to były rzeczy, które były czasami hardkorowe, ale kształtowały tych dzieciaków i może dzięki temu, może dzięki takim akcjom udało się gdzieś ich wyprostować. W tym czasie, jak zaczynam pracować z młodzieżą w programie Pasja dla miasta Sopot, to trafia do mnie różna młodzież. Część z tej młodzieży się wykrusza, można powiedzieć, że 80% wpada na chwilę, kilka miesięcy i znika. Natomiast są dzieciaki, które zostają dłużej. Zostają dłużej i wprawiają się, zaczynają się uczyć, zaczynają realizować kursy. My szkolimy dzieciaki takie już 19-20-letnie, szkolimy ze wspinaczki, z prac wysokościowych, przygotowujemy je do jakiejkolwiek roboty w przyszłości. I pamiętam ten okres jako taki czas, w którym również duży nacisk zostawiliśmy na przygotowania kondycyjne i fizyczne i mogę się pochwalić, bo dla mnie, ja jestem z tego strasznie dumny. Kilku z naszych wychowanków trafiło do Formozy, trafiło do Gromu. Wychowanków, którzy nawet jeden z nich po selekcji do Formozy zdał ją w tak dobry sposób, że zajechał swoich instruktorów. To są chłopaki, którzy już wyszli z jednostki lub dalej są w jednostkach. I to w jakiś sposób zaczęło po latach procentować, dlatego że w tym okresie takim przygotowawczym tych chłopaków do tych jednostek wojskowych te przyjaźnie przetrwały i mamy kontakt do dnia dzisiejszego.
Mniej więcej od 1998 roku do 2010 roku w ramach tego mojego projektu, takiego nazwijmy to wspinaczkowego, prowadzę firmę wspinaczkową, która nie tylko młodzież uczy, ale również przygotowujemy ludzi do kursów wysokościowych, alpinistycznych i pracujemy, żeby po prostu zarobić pieniądze, żeby zarobić na życie, pracujemy jako alpiniści w miastach. Czy to jest malowanie kominów, czy mycie szyb, takie najbardziej popularne roboty, to również pracujemy dla wojska. Pracujemy dla marynarki wojennej, dla innych jednostek, jako specjaliści od alpinistyki w różnym tego zakresie, ale jako cywile. Więc moje jakieś tam kontakty wojskowe zaczynają troszeczkę w tym momencie się budować, ale jednocześnie zdobywam niesamowite doświadczenie, bo pracujemy w najróżniejszych miejscach jako alpiniści miejsc. Czy to są budynki, czy to są szyby wind, czy to są dźwigi, czy to są kominy. I w pewnym momencie ja zaczynam tą pracę rzucać na poczet sportu, który zaczynam uprawiać, i w 2010 roku oddaję firmę bratu. Do dnia dzisiejszego mój brat zajmuje się alpinistyką. Rozwinął tą firmę doskonale, dalej prowadzi szkolenia, dalej pracuje jako alpinista, obsługuje również nasze platformy wiertnicze od strony alpinistycznej na Morzu Bałtyckim. Całe życie uprawiałem różne dyscypliny sportu, nawet w pewnym momencie zszedłem na psy i za każdym razem to powtarzam, że moje zejście na psy pozwoliło mi zwiedzić przynajmniej pół świata. Zająłem się sportem zaprzęgowym. Kiedy to nastąpiło? Nastąpiło to w 2001 lub w 2000 roku, teraz już dokładnie nie pamiętam. Kupiłem z ogłoszenia wraz z moją dziewczyną, kupiliśmy z ogłoszenia psa husky. Nie miałem pojęcia, jak wygląda husky. Jedyne, co miałem wspólnego z psami, to to, że moi rodzice zawsze mieli jakieś psy i wiedziałem, jak się psem zajmować. Mieszkam z swoją dziewczyną w kawalerce i stwierdziliśmy, że chcemy mieć psa. Mamy psa rasy husky, który jest energiczny. Zaczynam czytać o rasie, zaczynam się uczyć tej rasy, stwierdzam, że ten pies potrzebuje ruchu, zaczynam z nim biegać i jeździć na rowerze. Mijają lata, ja się wyprowadzam na wieś. Mijają lata, ja mam już w dniu dzisiejszym kilkanaście psów sportowych, zaprzęgowych. Nie są to psy husky. Ja od husky zaczynałem. Psy północne nam wszystkim kojarzą się, bo są takim stereotypem medialnym i kojarzą nam się z książkami Jacka Londona i z wyprawami na Alasce. Natomiast w takim profesjonalnym sporcie zaprzęgowym, który ja uprawiam, mamy Greystery. Greyster bardzo krótko. Mieszaniec wyżła z hartem. Rasa w latach 80. utworzona przez Norwegów właśnie do sportu. Jest to pies, który jest nieekonomiczny, bo bardzo dużo je. Jest to pies, który nie może spać na śniegu, bo zamarznie, ma bardzo krótką sierść. Natomiast jest dużo szybszy, dużo bardziej chętny do pracy i dużo silniejszy niż przeciętny pies północny. Taki zaprzęg porusza się ze mną z prędkością średnią około 40 km na godzinę, maksymalnie 50 km na godzinę. Natomiast nadal to są to żywe zwierzęta, z którymi trenujemy jak z żywym organizmem. Trenujemy z nimi jak z lekkoatletą, jak z ludźmi. Używamy praktycznie tych samych metod, natomiast używamy innych technik treningowych. Witamina białka, AMB, spirulina, chondroidyna z glukozaminą i tauryna. I takie dwa posiłki jedzą, 2 razy dziennie jedzą takie posiłki. Jak jest zima, to czasami jest zimno i mają dużo objętość treningową, to jedzą nawet 3 takie posiłki dziennie. Czyli w granicach kilograma jedzenia na głowę jednego psa, razy 3, wychodzi maksymalnie 3 kg dziennie na głowę jednego psa. Jak szybko jedzą, tak szybko biegają, patrzcie. Najstarsze pierwsze, Zosia. Ona? Okej. Zosia, teraz ty. Karbon. Got 'em tripping. I've been making hits, I don't got no time for misses. Shawty wanna ring, yeah, she tryna be a missus. I've been so ahead, I don't think I really get it. They been taking L's, they can see how I've been winning. And I got a drip, so they see me making waves. They don't even see how many chances I done gave. I've been working hard, dog, I think I need a raise. Said I couldn't do it, but I told my girl to pipe down. Need it right now. Trenowanie z psem zaprzęgowym i uprawianie sportu z psem zaprzęgowym to nie jest Eskimos w futrze z długą brodą, tylko to jest gościu, który razem z tym zaprzęgiem biega na podbiegach, który jest ubrany w lajkrę obcisłą, ma na nogach adidasy i zimą poruszamy się na saniach, które są wykonane z włókna węglowego, a płozy są smarowane smarami, takimi samymi jak narty Justyny Kowalczyk, a w okresie letnim najlepszym narzędziem do trenowania moich psów i dla trzymania mojej kondycji jest rower górski.
ponieważ wyścigi również w dyscyplinie bike journeying, czyli jeden kolarz, jeden pies, odbywają się na dystansach sprinterskich 5 km. Wtedy latamy na dużych prędkościach, w idealnym zgraniu z psem, na zakrętach, skokach, korzeniach piachu, błocie. Natomiast to nie jest tak w tym sporcie, w jakiejkolwiek dyscyplinie, czy jeździe na saniach, czy jeździe, kiedy nie ma śniegu, na wózku zaprzęgowym, takim lub czterokołowym, czy na rowerze górskim, że ten pies nas ciągnie tylko i wyłącznie, a my jesteśmy tylko i wyłącznie kulą u łapy tego psa. Nie, nie, pracujemy razem z psem. Jakby o sukcesie wyniku w tym sporcie świadczy po pierwsze bezbłędne przygotowanie psa i jak najlepsze przygotowanie kondycyjne tego psa, bo pies jest jednak najważniejszy w tym sporcie. 2, komunikacja między mną i moim psem lub psami i moja wydolność fizyczna, która musi być na bardzo wysokim poziomie, ponieważ pies ma VO2 max rzędu powyżej 240, więc jest 3-krotnie wyższy niż u kolarza na koksie, na przykład Lance Armstronga. Natomiast my mamy dużo mniejszą wydolność tlenową niż takie psy zaprzęgowe, więc zawsze jesteśmy słabsi, więc poluzowanie liny ciągowej między psem a rowerem w terenie leśnym dla kolarza jest strasznie duże. My jeździmy wyścigi na średniej mocy około 400 W na takim sprincie, który trwa mniej więcej 10 minut i pies daje nam drugą, podwaja mniej więcej tą moc, i wtedy jesteśmy w stanie pokonać takie odcinki z bardzo dużą prędkością. Komunikacja między człowiekiem a psem odbywa się na zasadzie komend, lewo, prawo, start, stop. 4 proste komendy, bo nie ma sensu zawracać głowy temu psu jakąś większą ilością informacji. On działa bardzo zero-jedynkowo. Albo biegamy na pełnym gazie, albo stoimy. Nie ma komendy w naszym sporcie troszkę wolniej, bo ja się boję. Nie, ty się boisz? Zapinaj mniej psów, zapinaj słabsze psy. Ale nie mów do psa wolniej, albo nie hamuj go na siłę. Jesteś dobry technicznie na saniach, na rowerze, na wózku? Ok, puszczaj hamulce, zapinaj większą ilość psów, chociaż nie zawsze większa ilość psów daje nam większą prędkość. Najszybsze psie zaprzęgi to są 4 lub 6. Nie zawsze 8 będzie szybsza. Może być szybsza pod górę, bo ta siła się rozłoży. Ale zgranie tych psów do maksymalnej prędkości, do dużej prędkości równej, będzie trudne. Dlatego lepiej zgrać mniejszą ilość psów do dużych prędkości. W sporcie, który ja uprawiam, różnice na zawodach są mierzone w setnych sekundach, a to jest jazda indywidualna na czas na 5, na 10 km. Jako przykład bardzo często podaję na przykład Mistrzostwa Świata w 2019 roku w Szwecji, kiedy na jeździe indywidualnie na czas na 6 km przegrywam 300 z Norwegiem, który jest pierwszy, i wygrywam 400 nad Belgiem, który jest trzeci. W jednej sekundzie mieścimy się w trójkę. I to nie jest przypadek, i to nie jest jakiś taki ewenement, bo w ubiegłym roku 2 lata temu Mistrzostwa Świata w bike journingu, czyli na przykład w dyscyplinie kolarz i pies, w elicie tak zwanej, byłem 5. z 5 sekundami straty do pierwszego, podczas 2 etapów, w sumie 2 etapów jazdy indywidualnej na czas na 5 km. Czyli po 2 wyścigach moja strata do pierwszego to była 5 sekund. Ja jadę z moim psem na pełnym gazie, pokonując bezbłędnie każdy z zakrętów, daję ze swoich nóg maksymalną moc, wykorzystuję ten potencjał w moim psie, którym go nauczyłem przez ostatnie 2-3 lata treningów i jedziemy na maksa. I ja nie widzę mojego konkurenta. Robię swoją robotę od kreski do kreski, najlepiej jak potrafię. Kończę wyścig kilkudziesięciu zawodników w najlepszej formie, bo tak kilkudziesięciu na świecie walczy o najwyższą stawkę. Natomiast na Mistrzostwach Świata pojawia się nawet 1000 z 40 kilku państw. Natomiast jest to sport niezbyt popularny, więc wśród tego 1000 zawodników tylko garstka ściga się o najwyższe laury i uprawia ten sport zawodowo, tak jak ja zacząłem uprawiać ten sport w pewnym momencie zawodowo. W 2009 roku wygrywam pierwsze swoje Mistrzostwa Świata w Kanadzie. Żeby je wygrać, żeby tam polecieć, bo byłem pierwszym Polakiem, który tam poleciał, musiałem sprzedać mieszkanie. Ja mieszkałem wtedy już na wsi i sprzedaliśmy naszą kawalerkę z moją dziewczyną, żeby mieć środki na to, żeby polecieć na Mistrzostwa Świata. Mistrzostwa Świata wygrywam. Zdobywam 2 złote medale. Wracam do kraju po 2-3 tygodniach pobytu tam i dostaję od ministra sportu, z Ministerstwa Sportu, nie pamiętam, kto wtedy był ministrem, dyplom za wybitne osiągnięcia sportowe. Nagroda finansowa 960 zł brutto. 2011 rok. Mistrzostwa Świata Holmenkollen, Oslo, Norwegia. Płozy, kiedy ścigamy się na śniegu, w naszych saniach z włókna węglowego lub aluminium, są bardzo zbliżone do nart biegowych, takich na przykład jak ma Justyna Kowalczyk. I trzeba je dobrze posmarować, bo również to świadczy o zerwaniu lub stracie przynajmniej kilkunastu sekund na sprincie. Ja nie potrafię dobrze smarować takich płuc, więc zawsze szukam kogoś, kto tym się zajmuje, a nie mam w swojej ekipie, nie mam w swojej ekipie ludzi, którzy robią takie rzeczy za mnie. Bardzo często jestem sam na zawodach.
Więc znajduję tak zwany pokój Waxroom, dzień przed zawodami. W Waxroomie jest kilkudziesięciu technicznych, którzy smarują płozy. Część z tych ludzi smaruje sobie płozy sama, ale zdecydowana część ma jakichś swoich waxmenów, czyli osoby odpowiedzialne za smarowanie, osoby, które potrafią to robić. Więc ja próbuję w tym pokoju na początku sam smarować swoje płozy jakimiś tanimi smarami. Obok mnie stoi Norweg i pyta się mnie, komu smaruję płozy. Ja mu odpowiadam, no smaruję sobie. On zdziwiony, że ja sobie smaruję płozy. Ja się go pytam, a ty komu smarujesz? On mówi, na co dzień Marit Bjergen. Ale dzisiaj tej ekipy od Psich Zaprzęgów, więc ja wiele się nie zastanawiając, pobiegłem do samochodu po flaszkę żubrówki, przyniosłem mu tą żubrówkę i powiedziałem, stary, posmarujesz mnie jutro? On mówi, dobra, posmaruję cię. Wygrałem Mistrzostwa Świata. 2 etapy pod rząd. Nie wiem, czy go lubią Norwedzy dalej, ale rok później byłem na Mistrzostwach Europy w Alpach francuskich, no w bardzo podobnym klimacie. Mieliśmy znowu problem z moim kolegą Łukaszem z posmarowaniem dobrze płuc. Nie było tam waxmenów, natomiast była ekipa szwedzka, która doskonale to robiła i miała doskonałe smary proszki. I w miejscu, w którym oni te smary smarowali, w miejscu, w którym smarowali płozy, na takich specjalnych stołach było rozłożone kilka płóz. Każda jedna osoba obsługiwała sobie jeden komplet płóz i na ostatnią warstwę kładli taki proszek. Ten proszek się sypie troszkę jak przyprawę i później gorącym żelazkiem pod odpowiednią temperaturą się wprasowuje i rozgrzewa się ten proszek. Ale dość dużo tego proszku spadało na ziemię. Więc wpadliśmy z Łukaszem na doskonały pomysł, bo Polak sobie zawsze poradzi. Pobiliśmy do biura zawodów, rozłożyliśmy pod tymi stołami pełno kartek A4. I sobie usiedliśmy na krzesełkach. Po kilku godzinach smarowania na tych kartkach A4 było tyle proszku, że starczyło nam smarowanie przez kolejne 3 dni. To był smar bardzo drogi, wysokiej jakości, a Polacy, to był smar wysokiej jakości, dość drogi, a Polacy jak zawsze trochę na biedaka przyjeżdżali na zawody, bo nie mieliśmy środków, nie mieliśmy chcieliśmy za wszelką cenę się ścigać, chcieliśmy za wszelką cenę brać udział w zawodach, a nie zawsze na to było stać. Wtedy pamiętam, zdobyłem srebrny medal albo brązowy na Mistrzostwach Europy w Alpach francuskich. Jak miałem 20 lat i mniej, łaziłem po lesie, organizowałem Harpagany, nawet zacząłem ten maraton ekstremalną orientację rozwijać jako małolat. Chodziliśmy 100 km na orientację, później dołożyliśmy edycję rowerową, jeździliśmy rowerem 200 km na orientację. Zacząłem szkolić się medycznie. Pamiętam pierwsze moje praktyki na izbie przyjęć na nocnym dyżurze w Akademii Medycznej w Gdańsku. Zastanawiałem się wtedy, czy to będzie mi kiedykolwiek potrzebne. I wtedy faktycznie zaraz po tych szkoleniach miałem kilka takich przypadków w swoim życiu, że tak powiem, ulicznych, kiedy musiałem reanimować i jedna tylko z moich kilku reanimacji była nieudana. Człowiek zmarł przy mnie, nie udało mi się go uratować. Natomiast przez 20 lat ostatnich myślałem, że to były umiejętności, które nie będą mi nigdy już potrzebne, że to były wygłupy dzieciństwa, wygłupy młodzieżowe. Natomiast jest 24 lutego 2022 roku. Ja jestem w Norwegii na Mistrzostwach Świata. Ścigam się moim psim zaprzęgiem. Ze mną są tam moi znajomi z różnych państw na świecie. Są również Rosjanie. I pamiętam, jak przed tymi zawodami, kilka tygodni lub dni wcześniej, już nie pamiętam dokładnie, rozmawiałem z moimi przyjaciółmi z Rosji na temat tego, czy będzie akcja jakaś wojskowa ze strony Rosji na Ukrainę. Oni mówili, że absolutnie nie, że to jest ściema, Putin tylko straszy, mam się niczym nie przejmować. Ale jakoś polityką i geopolityką i wojskowością w tym czasie się nie zajmuję. Najważniejszy dla mnie jest psi zaprzęg i sport. Więc jakby nie rozkminiam tematu za bardzo. Ale wiemy, że coś się święci, bo w mediach coraz głośniej na ten temat. 24 lutego jestem podczas drugiego dnia startów na Mistrzostwach Świata. Zajmuję 4., chyba najgorsze miejsce, jakie może sportowiec uzyskać, ze stratą chyba 8 sekund do 3. lokaty, do brązu. I wybucha wojna. Dowiadujemy się wtedy, wszyscy chodzą bardzo niepokojeni. Te kilkaset osób z różnych państw świata w Norwegii, gdzieś na północy Norwegii, gdzieś tam w śniegu, zaczyna na ten temat dyskutować. Dyskutujemy wszyscy na ten temat, jakie zagrożenie, wyczuwa się pewnego rodzaju strach wśród wszystkich. A Rosjanie nam mówią, dajcie spokój, to będą fake, nic się nie dzieje. Pamiętam jak dziś, że nie mogę zasnąć w tej Norwegii, nie daje mi to spokoju. Przecież ta wojna jest dość daleko od nas, prawda? Jest w Ukrainie. Natomiast nie daje mi to spokoju i zaczynam czytać, kminić, rozważać, dzwonić po kolegach, chociażby z wojska, co się dzieje, co się będzie działo. Wracam promem do Polski
do Gdyni i przychodzi mi myśl, w tym czasie obserwuję w mediach ewakuację, ucieczkę ludzi, w chaosie ucieczkę z Ukrainy do Polski, co się dzieje na granicach. I wiem, że niewiele mogę zrobić. Więc pierwszy pomysł, jaki przychodzi mi do głowy, to informacja na moich social mediach, bardzo mało znacząca, tam kilkanaście tysięcy ludzi mnie obserwuje, więc nie będzie miało to dużego wpływu, ale napiszę, bo chcę coś zrobić. Napiszę, że kochani Rosjanie, póki wojna się nie skończy, nie sprzedaję wam sprzętu, który produkuję, nie jeżdżę do was jako instruktor i trener i nie wystartuję na żadnych zawodach z Rosjaninem, póki wojna się nie skończy. I tego samego dnia Rosjanie mnie zasypują hejtem w wiadomościach prywatnych i w publicznych. Moje zdjęcie trafia na ruskiego Facebooka, czyli portal w kontakcie, z napisem czempion Mira faszystą. Faszystą, bo wspiera Ukrainę. Moi przyjaciele z Rosji, a zaznaczam, że wielokrotnie pracowałem w Rosji w latach 2012-2014. Nawet kiedyś minister Rosji zaproponował mi obywatelstwo rosyjskie. Pamiętam, jak mi powiedział: panie Igorze, co Rosja ma zrobić, żeby w przyszłym roku mistrz świata wystartował jako Rosjanin. A więc uznałem to za kiepski żart i olałem temat. Natomiast w latach 2012-2014 bardzo dużo jeździłem na Karelię i na północny zachód Rosji, właśnie na szkolenia, na wyścigi, ale również na szkolenia dla Rosjan. Pracowałem, była to dobrze płatna praca. Miałem wielu przyjaciół z Rosji. Oni przyjeżdżali również do mnie na moje szkolenia zaprzęgowe, na moje obozy treningowe. Byli to ludzie wykształceni, władający wieloma językami, z szkół, po szkołach wyższych z Petersburgu czy w Moskwie. Ci ludzie zaczęli mnie nazywać faszystą. Ci ludzie zaczęli mnie na nowo uczyć historii. Nie zapomnę jak dziś, jak mi mówili, że II wojna światowa wybuchła w 1941 roku i że II wojna światowa zakończyła się tylko i wyłącznie dzięki heroizmowi Stalina. I tak samo jak Stalin, Putin dzisiaj będzie czyścił świat z faszystów. Więc nie dało mi to totalnie spokoju. Mówię, muszę coś więcej zrobić niż tylko pisać na Facebooku. Rosjanie mnie już nienawidzą. Momentalnie, w ciągu jednego dnia straciłem wielu znajomych. Do dnia dzisiejszego z Rosji ostała się dosłownie garstka nieliczna, która jest antyreżimowa, antyputinowska. Cała reszta mnie nienawidzi lub ze strachu i z tego powodu, jaki jest obecnie w Rosji, z tego zastraszenia, nie kontaktuje się ze mną. Piszę informacje na swoim Facebooku: słuchajcie, mam kilka samochodów, mam ekipę sportową, mam specjalne samochody i przyczepy do transportu zwierząt. Jedziemy na granicę, kto będzie chciał ewakuować się z Ukrainy, zawieziemy w dowolne miejsce w Europie ludzi, zwierzęta, psy, koty, dzieci, kogokolwiek. I tak też robimy. Wjeżdżamy najpierw na granicę, do Medyki, jest totalny chaos, bałagan. Pakuję do swojego samochodu pierwszych ludzi, pierwsze zwierzęta, jedziemy. 3 dni później wracamy na granicę. Kolejne kilka dni później jesteśmy już wewnątrz Ukrainy, najpierw jeździmy w okolice Lwowa. I tak z tygodnia na tydzień ekipa się rozbudowuje, my komunikujemy nasze akcje na social mediach, wjeżdżamy coraz głębiej, za każdym razem coraz głębiej i w pierwszych miesiącach zajmujemy się przede wszystkim ewakuacją ludzi, dowożeniem karmy dla zwierząt, dla schronisk lub dla wolontariuszy, bo w tym całym chaosie ludzie uciekając z Ukrainy porzucają zwierzęta. W Lwowie jest mnóstwo zwierząt wokół dworca, które się włóczą, pałętają i w pierwszych miesiącach ewakuujemy ludzi i ewakuujemy zwierzęta. 1 kwietnia, kiedy jest prima aprilis, moja ekipa Agnieszka i Bartek nie są w stanie wrócić z Ukrainy. Mają 10 psów rannych po ostrzale gradów z Charkowa, które jadą do szpitala do Polski. Nie mają wszystkich dokumentów, bo w pierwszych miesiącach wojny był tak duży chaos na granicach, że mało kto wiedział, jakie dokumenty są wymagane i czasami udawało się coś załatwić bez mniejszej ilości dokumentów, innym razem trzeba było, żeby przyjechać, trzeba mieć bardzo cały sterek dokumentów. Więc polskie służby były zupełnie nieprzygotowane na wojnę, nie były, przepisy graniczne nie były przygotowane do tego, że u naszego sąsiada jest strefa konfliktu. Więc te przepisy były zbyt duże, zbyt bardzo szczegółowe, żeby móc łatwo przechodzić przez granicę. 3 dni próbują się przebić moi ludzie z Ukrainy do Polski. Nie udaje się nic, więc dzwonią do mnie, wysyłają zdjęcia, wysyłają filmy i mówią o tym, jak źle traktują ich niektórzy celnicy i polskie służby graniczne weterynaryjne, co jest wręcz niedopuszczalne, ponieważ przeginają pałę, krótko mówiąc, i mówią, że ich nie obchodzi
żywot tych zwierząt, nie obchodzi ich to, że są ranne, że zdychają, że trzeba je ratować. Pomimo tego, że mamy kwity, które pozwalają przetransportować te zwierzęta, ale nie wszystkie wymagane kwity. Więc posunąłem się do fortelu. Przygotowałem krótki materiał zdjęciowy i filmowy z tego, co mi moi wolontariusze po drugiej stronie granicy wysłali. I ten materiał, może 3-minutowy, zmontowałem i zacząłem wysyłać do różnych polityków po prawej i po lewej stronie. Materiał trafił do wielu polityków. W ciągu kilku godzin zaczęli się odzywać do mnie posłowie, politycy i z PO, i z PiS-u. Wielu z nich chciało pomóc momentalnie, ponieważ ja w tym materiale zawarłem informację. Panowie, jeśli polscy wolontariusze z tymi zwierzętami jeszcze dzisiaj nie przekroczą granicy Polski, a są na terenie kraju, w którym jest wojna, to ta informacja trafi do TVN-u i będzie głośno na ten temat na całym świecie, dlatego że wtedy chwaliliśmy się we wszystkich mediach, jak to Polska pomaga dzielnie Ukrainie i polscy wolontariusze jak pomagają Ukrainie, a tutaj nagle jakiś fuck up się robi i nie przepuszczają Polaków. Oczywiście to był kit, ja nie miałem żadnego kontaktu z żadnym TVN-em, natomiast to zadziałało, dlatego że po kilku godzinach odezwał się do mnie jeden z polityków i powiedział: panie Igorze, jest pan pod telefonem, zadzwoni do pana ktoś ważny. Ja mówię: proszę, niech dzwoni, że byłem tak zmęczony tą sytuacją, że już nie wierzyłem w nic, co się może udać. Po kilku minutach zadzwonił do mnie prezes Jarosław Kaczyński. Ja myślałem, że to jest fake, że to jest żart. Mamy 1 kwietnia. I to tak, faktycznie okazuje się, że zadzwonił do swojego prywatnego telefonu komórkowego, powiedział, że chce pomóc. Ja przekazałem go do naszych wolontariuszy, do Agnieszki, do Bartka. Powiedziałem im również, uprzedziłem ich: zadzwoni do was ktoś ważny, nagrywajcie całą rozmowę. I żeby mieć dowód na to, nagraliśmy całą rozmowę z panem prezesem. Pan prezes załatwił przejście dyplomatyczne i chciałbym być w tym momencie na miejscu Agnieszki i Bartka, którzy przejeżdżali granicę, i ci sami celnicy, co kilka godzin wcześniej mówili, że nie przejedziecie, szyderczo mówili: nie przejedziecie do Polski, to stali ze spuszczoną głową, a Bartek, jak z tego sobie powiedział, otworzył okno, popatrzył na celnika, celnik popatrzył na niego, otworzył notest, w notesie było napisane: pani Agnieszka i pan Bartek? Podniósł wzrok, Bartek mówi: a co, kurwa, na odprawie było? Spuścił głowę, otworzył szlaban i bez żadnej kontroli momentalnie wszyscy ze spuszczonymi głowami przepuścili nasz konwój z tymi zwierzakami do Polski. Większość z tych psów została uratowana, chyba 2 tylko nie przeżyły, później zostały uśpione ze względu na zbyt duże rany. Natomiast to nie świadczy o dobroduszności naszych polityków, to tylko świadczy o tym, że trzeba użyć fortelu, żeby ich czymś zastraszyć. W 1999 roku, zwiedzając wielokrotnie Międzyrzecki Rejon Umocniony, czyli kompleks bunkrów i umocnień podziemnych wykonanych przez Niemców w latach 36-39, system wielokilometrowy. W internecie można znaleźć wiele informacji na ten temat. Tak się wkręciliśmy w ten system podziemnych bunkrów, że stwierdziliśmy, że na odcinku Nordpol, który był wtedy zalany, będziemy nurkować. Nie zapomnę jak dziś takiego największego strachu, jaki mnie w życiu obleciał, a robiłem różne rzeczy w swoim życiu. Strachu, kiedy to w pełni zalanych korytarzach dostałem niemal ataku paniki. Do miejsca, gdzie nurkowaliśmy, trzeba było zjechać kilkudziesięciometrowym szybem na linach i później kilka kilometrów pod ziemią z całym sprzętem przejść. Tam nocowaliśmy. Zaczynał się odcinek tak zwany Nordpolu, tak nazywany na tych mapach wtedy po niemieckich, chyba tam był dworzec podziemny. 800 metrów około płynęło się jeszcze mając pod sufitem powietrze, a później wchodziło się już do w pełni zalanych korytarzy. Nurkowaliśmy parami, byliśmy przygotowani, byliśmy bardzo mało doświadczonymi płetwonurkami, mieliśmy mokre pianki, ale mieliśmy zdublowane aparaty oddechowe, automaty i butle. Dopłynąłem z moim kolegą, z moim partnerem wtedy nurkowym do momentu, kiedy pod sufitem mamy kilkadziesiąt centymetrów powietrza i wtedy mój partner powiedział: Igor, ja to pierdolę, ja zawracam. Ja byłem tak, jako 20-parolatek, tak nakręcony na nurkowanie, więc stwierdziłem: dobra, wracaj, zawołaj następnego, powinienem z nim wyjść. Ale niestety moje ambicje mnie przerosły i powiedziałem: zostaj, zawołaj następnego. Minęła chyba godzina, kiedy następny płetwonurek do mnie dopłynął, a ja wtedy w tej ciemności wyłączyłem światła, napompowałem sobie jacket, trochę marzłem, bo mokra pianka. Te 20 cm od sufitu sobie leżałem na powierzchni wody i czekałem, oszczędzając powietrze na kolejnego. Dopłynął do mnie kolejny płetwonurek.
Zeszliśmy pod wodę, płyniemy. Korytarze były bardzo mało skomplikowane. Dosłownie chyba 2 czy 3 zakręty w prawo, jeden prosty odcinek, nic nadzwyczajnego. Korytarz miał wysokość w granicach 3,5 metra i szerokości również około 3 może 4 metrów. Woda była krystalicznie przejrzysta. Natomiast pył, który w niej osiadał, i drobinki po każdym ruchu płetwą powodowało, że widoczność znikała totalnie. Więc na drodze powrotnej ledwo widzieliśmy swoją rękę, mieliśmy oczywiście po kilka latarek, natomiast pomimo tego światło docierało maksymalnie do końca dłoni. Nie wzięliśmy z sobą żadnej linki, nie wzięliśmy z sobą żadnej poręczówki, bo stwierdziliśmy, że korytarz jest tak mało skomplikowany, że nie ma znaczenia. Pod wodą pływaliśmy pod ziemią nurkowaliśmy w pełni zalanych korytarzach na tak zwaną 1/3 powietrza, czyli patrzysz na manometr, 1/3 ci została, masz być już na brzegu, a nie masz być gdzieś w połowie. Wracając, nie widzieliśmy nic. Pierwszy zakręt, skręcaliśmy w prawo, skręcamy w lewo. Drugi zakręt, skręciliśmy w prawo, skręcamy w lewo. Trzeci zakręt, pokazuję mojemu partnerowi w lewo, a on mi pokazuje w prawo. Ja mu pokazuję w lewo, on mi pokazuje w prawo. Widzę po nim, że przyspieszył mu się oddech, więcej pompli idzie. I widzę po sobie, że serce zaczyna mi teraz bardziej walić, bo chodzi już dodatkowy stres i oddycham coraz szybciej. Patrzę na manometr, tam już została może połowa, może mniej. Pokazuję mu jeszcze raz w lewo, on mi pokazuje po raz kolejny w prawo. Po pewnej chwili przyznaje mi rację i płyniemy w lewo. Ja w tym momencie nie wiem, czy płyniemy w dobrym kierunku. Nie zapomnę jak dziś, jako 20 może latek, miałem chyba wtedy 22 lata dokładnie, miałem nasrane w gaciach. Bo nie byłem pewny, czy płynę w dobrym kierunku. Myślę, że mój partner również. Patrząc na manometr, zastanawiałem się, czy mi starczy powietrza, bo jeśli pomyliliśmy kierunek, to się udusimy, nie starczy nam na powrót. Tętno skoczyło, oddech na maksa skoczył, próbowałem się uspokoić, natomiast naprawdę ciężko było opanować oddech. Nie wiem, jakie miałem naprawdę wysokie, pochłaniałem ilości powietrza bardzo duże. Wskazówka manometru cały czas się obniżała i nie zapomnę jak dzisiaj tego widoku pod sufitem, bo moje oczy coraz były skierowane pod sufit, w tej bardzo małej widoczności, kiedy zobaczę pierwsze bąble powietrza, to znaczy, że korytarz się wysuwa do góry i jesteśmy w dobrym kierunku, starczy nam powietrza. Nie zapomnę tego momentu, kiedy poczułem tą ulgę, kiedy płyniemy w dobrym kierunku. Miałem wtedy nasrane w gaciach. Bo robiłem coś nie do końca przemyślanie, nie do końca sprawnie, nie byłem przeszkolony w nurkowaniu jaskinowym, chciałem po prostu smakowałem różnych rzeczy, czasami na granicy ryzyka. Minęło 20 parę lat, a ja teraz jestem w różnych miejscach w Ukrainie przy linii frontu. Nie jestem żołnierzem, nigdy nie byłem żołnierzem, ale teraz jeżdżąc z pomocą humanitarną, za każdym razem stawiam krok dalej, bo chcę być skuteczny w pomaganiu. I nieraz się tak zdarzało, że byliśmy w miejscu, gdzie jest ostrzał, gdzie Rosjanie nas widzieli, gdzie drony ruskie nas widziały, gdzie artyleria waliła na ślepo, nie w nas, ale gdzieś wokół nas. I ten przypadek utraty życia mógł być. Natomiast to, o co się ocieramy w Ukrainie, to jakich spotykamy ludzi, jakie informacje nam dają i swoje historie z pierwszej ręki, to jest coś strasznego i makabrycznego. I jak sobie przypomnę ten swój strach wtedy pod ziemią, to jest wręcz komiczny w stosunku do tego, co ci ludzie przeżywają teraz w Ukrainie. Przecież ja tylko mogłem się ewentualnie udusić z własnej głupoty. A pamiętam, jak wieźliśmy Swietłanę razem ze swoją córką, ewakuowaną z Chersonia w pierwszych miesiącach wojny. Ona uciekła, myśmy ją transportowali. Jej historia totalnie nas powaliła. Swietłana razem ze swoją córką była świadkami gwałtu na jednej Ukraińce, na swojej sąsiadce. One schowały się za płotem, drewnianym płotem i milczały. Kilku żołnierzy rosyjskich zgwałciło ich sąsiadkę. Po gwałcie obcięło jej uszy, oskalpowało, a potem, jak uciekała, strzeliło je w plecy. I słyszysz taką historię z pierwszej ręki, od kobiety, która płacze i zastanawiasz się, czy oglądasz film, czy to jest fake, czy mógł w pierwszym momencie zaczyna ci mózg szwankować, czy naprawdę to mogło się wydarzyć, czy to jest realne. Ale słyszysz za chwilę kolejną historię, kiedy to starsza pani sprząta ulicę, stoisz na osiedlu w Irpieniu, tydzień chyba, czy dwa po wyjściu Rusków, po okupacji tej miejscowości pod Kijowem przez Rusków, obok jest Bucza,
ta pani starsza sprząta ulicę, gdzie większość śmieci na tej ulicy to są łuski lub drobinki odłamków i mówi, ten samochód, co pan tutaj widzi, niebieski sedan, nie wiem jakiej marki, nie pamiętam, cały podziurawiony od kul, to w tym samochodzie zginęła mama z tatą, a 20 metrów dalej dwójka ich dzieci, bliźniaków, 5-latków. Ta plama krwi na ziemi również jest o nich. Z rogu wyszło 2 ruskich. Rodzice chcieli uciec z Irpienia, nie zdążyli, rodzice zostali zastrzeleni w samochodzie, samochód został podziurawiony na sito, dzieciaki zaczęły uciekać i dostały po kilka kul w plecy od 2 Rosjan. Chwilę później otrzymujesz informację od naszego kolegi dziennikarza, który wrócił z Makarowa pod Kijowem i mówi, Igor, w śmietniku było wycie, tam leżał pies, który miał połamane łapy, a pod tym psem leżała mina. Ruscy wsadzili połamanego psa do śmietnika, położyli go na minie, żeby ktoś jeszcze wleciał w powietrze w momencie, kiedy tego psa wyjmą ze śmietnika. I słyszysz tych historii coraz więcej i twój mózg się zaczyna do tego przyzwyczajać. Już wiesz, że to nie jest fake, już wiesz, że to nie jest żadna magia, że to tobie się nie wydaje. Mijasz rozpieprzone budynki, ulice, zwłoki zwierząt i bardzo często w miejscach, w których jesteś, na przykład tuż po jakimś ataku, dociera do twoich zmysłów jeszcze zapach. Zapach, który dla mnie przynajmniej działa niesamowicie, ponieważ oglądasz coś na ekranie monitora, telewizora, to działa na twoją wyobraźnię zupełnie inaczej, kiedy wchodzisz do budynku, w którym przed chwilą, dzień, 2, 3, 4 wcześniej byli Ruscy, gdzie kogoś zamordowali, gdzie spalili mieszkanie i okradli i smród tego zwęglonego miasta dociera ci do każdej komórki w mózgu. I to jest coś, co na pewno zostanie ze mną gdzieś do końca życia, bo to utrwala, ten zapach utrwala te wspomnienia niesamowicie. Byłem kiedyś w stajni, albo w resztkach stajni, którą Rosjanie z niewiadomych mi przyczyn, nie wiemy, czy tam się ukrywali ukraińscy żołnierze, czy po prostu zrobili to po złości, ostrzelali artylerią stajnię, gdzie było 40 koni sportowych dobrej krwi. Byliśmy w tej stajni, to widok opłakany, kiedy widzisz kilkadziesiąt zwęglonych koni, które nie miały możliwości uciec stamtąd, spaliły się w swoich boksach. Zostaje to z tobą również. Jesteśmy w stajni. Kiedyś to była stajnia. Sport jest niesamowity. Ruscy ostrzelali to i zabili kilkadziesiąt koni. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie miały szans te konie na przeżycie. Artyleria ostrzelała całość. Są takie miejsca, w których jesteś i widzisz, że 20% wioski przetrwało, a 80% jest zniszczonych totalnie, ostrzelanych. Pomimo tego ktoś przycina trawnik, ktoś maluje okno. Inna kobieta w tym czasie zakleja taśmą okno, bo cały czas pracuje bardzo blisko artyleria i być może znowu szyby wylecą. I dociera do ciebie, że ty masz dalej wybór. Możesz wrócić do Gdańska, możesz walnąć na łóżko, włączyć sobie telewizor i pójść sobie na trening na rowerze lub z psami pobiegać. A ci ludzie tam nie mają wyboru i pomimo tego w tych tragicznych warunkach próbują zbudować namiastkę normalności. Drodzy Państwo, w obliczu sytuacji, która rozgrywa się za naszą wschodnią granicą, razem z byłym operatorem jednostki wojskowej GROM, a także oficerem wywiadu wojskowego, stworzyliśmy kurs, który pomoże Państwu przetrwać w razie konfliktu pierwsze 72 godziny. Kurs jest skierowany zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn w dowolnym wieku, niezależnie czy macie Państwo rodziny, czy też jesteście singlami. W kursie poznacie, jak ochronić siebie oraz swoich najbliższych, jak zaplanować drogę ewentualnej ucieczki, poznacie techniki orientacji w terenie i nawigacji pracy z mapą w przypadku wyłączenia systemu GPS. Nauczycie się psychologii przetrwania, aby zostać liderem grupy i jak nie panikować w kryzysowej sytuacji. Pamiętajcie, że stawką może być życie, nie tylko Wasze, ale też Waszych najbliższych. W przypadku konfliktu nasz kurs zapewni Ci spokój i pozwoli Ci działać według planu.
Sytuacja na Ukrainie uczy nas, że ludzie bez przygotowania działali chaotycznie. Naszym celem nie jest zrobić z ciebie komandosa. Naszym celem jest przekazać ci wiedzę, która pozwoli ci przetrwać pierwsze 72 godziny. Wiedza przekazana przez oficera wywiadu wojskowego pozwoli ci przeanalizować swoje otoczenie pod kątem zagrożenia. Natomiast wiedza operatora jednostki wojskowej GROM pozwoli ci przetrwać w ekstremalnych warunkach. Kończąc nasz kurs, będzie zdecydowanie lepiej przygotowany na ewentualny konflikt zbrojny. Już niebawem rusza przedsprzedaż naszego kursu. Link znajdziecie Państwo w opisie tego filmu. Zaprowadzili mnie do budynku, do resztek szkoły, w którym walczyło 300 mniej więcej ukraińskich żołnierzy. Większość poległa. Ruscy próbowali, to jest miejscowość Aleksandriwka w obwodzie chersońskim, 6 km od obecnych pozycji rosyjskich. Ta wioska była w okupacji przez kilka miesięcy. W tej szkole 300 ukraińskich żołnierzy przez miesiąc się broniło, przynajmniej przed 1000 wyspecjalizowanych rosyjskich oddziałów. Jeździły krematoria, które zbierały zwłoki Rosjan, żeby nikt nie udokumentował, ilu ich tam ginęło. Rosjanie używali śmigłowców, samolotów, czołgów, a w tej szkole broniło się 300 Ukraińców, większość z nich zginęła i nie byli to żołnierze specjalni, byli to żołnierze z poboru, byli to ochotnicy, byli to terytorialsi. Rosjanom aż było wstyd, że tak trudno było im zdobyć tą szkołę, natomiast w tej szkole, wśród resztek książek na ziemi, rozrzuconych tablic szkolnych i kredy, unosi się w piwnicach i w podziemiach unosi się smród jeszcze rozkładający się zwłok, bo nie udało się po odzyskaniu tego miasta z rąk ruskich, nie udało się jeszcze wszystkich zwłok wydobyć. Jesteśmy na najwyższym piętrze zniszczonej szkoły. Wszędzie widzisz rozpieprzone samochody, spalone czołgi, wozy bojowe, wozy piechoty. Tu było gorąco. Ten teren był okupowany przez Rosjan przez wiele miesięcy. Tu przed nami jakiś BMP, samochody terenowe. I czy mijasz pola minowe. Kiedyś na jednej stacji benzynowej, kiedy zacząłem karmić psy, które podeszły do mnie, jak tankowałem samochód, miałem trochę karmy jeszcze dla zwierząt, nakarmiłem je, bo od tego się nasza pomoc humanitarna zaczęła, że karmimy zwierzęta. A w dniu dzisiejszym pomagamy cywilom, szpitalom, żołnierzom, zdobywamy towar z całego świata. To pracownik stacji do mnie podszedł i mówi: Igor, nie karm tych psów, daj spokój, one świetnie jedzą. Ja mówię: co one jedzą? Chodź, pokażę ci. Przeszliśmy kawałeczek za stację benzynową. Była taka droga szerokości może 2 metrów, po lewej stronie pole minowe oznaczone, po prawej pole minowe. Dochodzimy do zagajnika, gdzie są okopy ruskie. W tych okopach był śmietnik. Śmietnik nazbieranych rzeczy, które Rosjanie nakradli. Tam były lodówki, mikrofalówki, odzież, telewizory, komputery. Oni to naskładowali w tych okopach jako, nie wiem, po co. Nakradli jako zdobycz, mieli to do domu zabrać, nie mam pojęcia. Stało kilka rozwalonych ruskich czołgów i obok jednego czołgu leżała stopa. Tylko stopa została z tego żołnierza, bo pokazał mi, że te psy zjadały zwłoki rosyjskich żołnierzy, bo chciały przetrwać, machały ogonem, dawały się głaskać, były przemiłe. Mięso jest mięso, białko jest białko, więc jakby nie mam pretensji do tych psów, że chciały przecież przetrwać, że zjadły żołnierza. Nie robiło to na mnie większego wrażenia. Wrażenie na mnie zrobiło to, jak zrobiłem zdjęcie, wziąłem do ręki but, który leżał obok tej stopy. I rozmiar tego buta dla mnie zrobił wrażenie, bo rozmiar tego buta to było 37 albo 38. Albo nastolatek w tym czołgu, albo jakiś burjat Kamczadał niewysokiego wzrostu, niskorosły, albo jak to powiedział przekornie i nabijając się ze śmierci tego żołnierza, ukraiński pracownik tej stacji benzynowej powiedział: jakiś mały ork. Jedziemy z dostawą do Chersonia, jest zima. Z racji na tą naszą współpracę i pomaganie żołnierzom udaje nam się bardzo często nawiązać kontakty z różnymi oddziałami, z różnymi oficerami, czy to z ZSU, czy chociażby wywiadu ukraińskiego. I pamiętam, podczas naszej podróży do Chersonia towarzyszy nam jeden z oficerów wywiadu ukraińskiego, GUR.
Dojeżdżamy do Chersonia. Przed Chersoniem, na obrzeżach Chersonia każe nam zostawić nasze samochody. Zostawiamy samochody nasze pick-upy, bo mówi, że zbyt duże ryzyko wjazdu do Chersonia naszymi samochodami cywilnymi, które się dość rzucają w oczy, bo mają tam przyklejone różnego rodzaju krzyże i informacje, że to pomoc humanitarna. A to jest okres, kiedy prawy brzeg Chersonia został już wyzwolony, a lewy brzeg Chersonia dalej jest rosyjski. Zostawiamy samochody, przesiadamy się do samochodów pancernych, wzmocnionych, ale też na pozór cywilnych, czyli Land Cruiserów, które są po prostu samochodami pancernymi, zwiększa to nasze bezpieczeństwo. Zostawiamy samochody nasze, przerzucamy humanitarkę do Land Cruiserów i zasuwamy po mieście z rozwożeniem pomocy humanitarnej dla cywili, ale również dla żołnierzy. Pamiętam, jedziemy wzdłuż Dniepru. Dzieli nas od pozycji rosyjskich może 800 metrów, tyle co przez rzekę w tym miejscu i przez lornetkę obserwujemy rosyjskie pozycje i pamiętam jak dziś widzimy tam samochody z małą literą Z, które się tam poruszają. Pytam się operatora chóru czy wywiadu ukraińskiego, jak jedziemy. Mówi szybko, od mostu do mostu. Zatrzymujemy się tylko pod mostami, bo tam są przyczółki ukraińskie. Pod mostami jest rozwieszona siatka. Taka rybacka, zwykła siatka, właśnie po to, żeby drony rosyjskie nie wlatywały nie zrzucały niczego na głowę, ale nie szpiegowały pod tymi mostami ukraińskich żołnierzy. W tym czasie trwa ostrzał miasta prowadzony na ślepo, czy to z gradów, nawet moździerzy, jak używali również czołgów do ostrzału prawego brzegu, który został już wyzwolony. Poruszamy się w takim lekkim napięciu, ponieważ czujemy tą bliskość tego zagrożenia, ale poruszamy się z osobą, która jest za nas odpowiedzialna, więc na niego się zdajemy, więc on wie, co robić, tak? Którą ulicą, którędy przejeżdżać. Robimy to dość szybko, faktycznie dudni co 100-200 metrów od nas. W pewnym momencie dojeżdżamy do budynku, w który przywalił dosłownie 2 minuty wcześniej, słyszeliśmy to, przywalił pocisk niekierowany typu Grad, czyli artylerii rakietowej rosyjskiej. Wjeżdżamy w uliczkę, w której się pali. W tym samym czasie podjeżdża straż pożarna z Chersonia i zaczynają gasić ten budynek. Wbiegamy do tego budynku, żeby zobaczyć, czy komuś trzeba pomóc. Staram się część z tego sfilmować telefonem, lewą ręką, aby jakkolwiek wyłapać chociaż moment z tej akcji. Wchodzimy do tego budynku, wychodzi jeden starszy pan i zaczynamy z nim rozmawiać. Pytamy się go, czy w czymś mu pomóc, czy ktoś jeszcze jest w budynku. Nie, jestem tylko sam tutaj mieszkam. Proponujemy mu, że zabierzemy go do szpitala, bo w Chersoniu jest szpital, gdzie w podziemiach są schrony, można się schronić, tam dostanie jeść, dostanie spać, będzie tam bezpieczny. A on nam mówi, że nie, że on dziękuję za naszą pomoc, dlatego że on ma już tego dosyć, ile do niego strzelają Ukraińcy i on czeka na swojego syna, którego wyzwoli, który jest na lewym brzegu Chersonia. Jesteśmy w Chersoniu. Właśnie nie była tutaj rakieta, gradem ostrzeliwują od rana. Jesteśmy w budynku z administratorem, który sprawdza zniszczenia. Powiedz mi, co do wojennego, że tu trzeba było strzelać, nie? Вот деду 77 лет, теперь ему негде жить. 77 lat. Dziadek 77 lat, on tu żyje, a Ruscy w gradami. Czy to rozumiecie? Czy to jest normalne? Nie, to nie jest. Ostrzał rakietowy w Chersoniu, w mieszkalne budynki, gdzie starsi ludzie żyją. Więc nie jest to obiekt, który stanowi jakiekolwiek zagrożenie dla Rosjan. To jest taki moment, kiedy się zastanawiasz, dlaczego oni są określani mianem zombie. Oni chłoną propagandę rosyjską w tak dużym stopniu, a trzeba pamiętać, że w ten rejon stacje telewizyjne i radiowe rosyjskie mają bardzo silny sygnał, docierają bezbłędnie. I pomimo tego, że rakieta przyleciała ewidentnie z lewego rosyjskiego brzegu na prawy, to on dalej jest przekonany, że to Ukraińcy mu to robią i że taki człowiek będzie czekał na wyzwolenie. Ale pomimo tego żołnierze ukraińscy, którzy tam są, chcą walczyć za tą ziemię. Chcą walczyć po to, żeby wygonić stamtąd Rusków. Natomiast niestety w tych rejonach Donbasu, do którego często dojeżdżamy, zdarza się tak, że nam żołnierze mówią: Igor, jak tu będziecie spali, to niech jeden nie śpi, śpicie w tej szkole na przykład, niech tu jeden nie śpi z was, jeden pilnuje drzwi, zasłońcie okna, nie gadajcie głośno na dworzu po angielsku i po polsku, nie wiemy, kto z cywili jest po naszej stronie. No to jest trudna walka, bo kiedy walczysz o niepodległość ziemi, a nie wiesz jeszcze, ilu jest ludzi, którzy ci źle życzą. Kiedy jeździliśmy z humanitarką po Chersoniu, udało nam się dotrzeć i
mieć chyba szczęście, że oficerowie pokazali nam podziemną bazę administracji wojskowej miasta Chersoń, która była ukryta kilka kondygnacji pod ziemią i przechodziliśmy do pomieszczeń przez rozbite ściany. Czyli idziemy, powiedzmy, 2 kondygnacje pod ziemią i przechodzimy z pomieszczenia do pomieszczenia, nie przez klatkę żadną schodową i przez drzwi, tylko przez wykute dziury w ścianach. I w pewnym momencie doszliśmy do pomieszczenia, w którym grało jak w ulu, w którym było kilkadziesiąt komputerów, ponad 100 osób i tam była prowadzona akcja obrony Chersonia. Były kontakt satelitarny, były mapy, były monitory, była łączność satelitarna, była łączność dronowa. Oczywiście dla mnie to jest oczywiste, może nie dla wszystkich. Wiele tych operacji było prowadzonych w języku angielskim, byli tam oficerowie wywiadu na pewno natowskiego, zachodniego, którzy kierowali pewnymi operacjami. Kiedy jeszcze mało znamy teren i nie jeździmy w wiele trudnych lokalizacji, tylko poruszamy się w granicach Lwowa i ja cały czas komunikuję naszą działalność na social mediach, odzywa się do nas jedna z amerykańskich fundacji, która też chce pomagać zwierzętom. Bo jak powiedziałem wcześniej, moja pomoc zaczęła się dzięki temu, że jestem sportowcem w nietypowej dyscyplinie sportu, jakimi są wyścigi psich zaprzęgów, mam kontakty z całym światem. Bo wbrew pozorom ten sport uprawiany jest na całym świecie. Nowa Zelandia, Australia, Kanada, Alaska, z wyłączeniem Rosji obecnie oczywiście, Ameryka Południowa, Europa cała. I ludzie, którzy obserwowali moją działalność sportową, nagle zaczęli obserwować moją działalność humanitarną, więc zaczęli organizować nam pomoc. Na początku to były zbiórki na paliwo, później zaczęli nam wysyłać palety towaru. Rozładunek trwa, a pierwsi klienci już przyszli. Karma dla zwierząt. Okej, bo się na tym znam. W pewnym momencie sprzęt medyczny. Po jakimś czasie sprzęt wojskowy. Jak mówiłem wcześniej, pracowałem z chłopakami, którzy są w jednostkach specjalnych teraz. Nagle te kontakty ożywiły się na nowo i zaczynają ze mną współpracować. Zaczynają załatwiać sprzęt, zaczynają dzielić się swoimi kontaktami. Chłopcy z jednostek naszych. I organizujemy zbiórkę śpiworów, odzieży, jakichś kamizelek, hełmów, różnych rzeczy, które można wyciągnąć z różnych części świata. Jak przyjeżdżały do nas pelety, na początku przyjeżdżały do nas palety czy kartony, w pewnym momencie nawet tiry do nas zaczęły przyjeżdżać i zakładamy fundację, zaczyna miasto Gdańsk widzieć naszą działalność, zaczyna nas wspierać. Z nami na konwoje, które realizujemy w pierwszych miesiącach po 3 miesięcznie nawet, teraz z reguły 2. Jeżdżą sportowcy, świry z survivalu i różnych form przetrwania i weterani jednostek różnych formacji wojskowych, nie tylko polskich. I zebrała się ekipa ludzi, która jest zgrana, która jest nauczona współpracy, bo ja zauważyłem, jak będąc całe życie sportowcem, że niewiele nas różni jako sportowców od pewnego reżimu, który jest wśród specjalców w jednostkach specjalnych i bardzo łatwo nam się współpracuje, chociaż robiliśmy w swoim życiu zupełnie różne rzeczy. To bardzo nam się łatwo współpracuje, zazębia i prowadzi takie zadanie jak pomoc humanitarna. Bo dla mnie każdy z konwojów jest troszeczkę jak zadanie sportowe. Jeśli jadę na wyścig, to chcę ten wyścig wygrać. Żeby ten wyścig wygrać, muszę się do niego przygotować, więc muszę wykonać konkretne czynności sprzętowe, techniczne, fizyczne. Najwyższy punkt widokowy w Kupiańsku. Za mną widzicie linię frontu i to jest niespełna 6-7 km za naszymi plecami. Dym, odgłosy eksplozji. Tam się dzieje najwięcej. Kopiec jest wyzwolony. Jesteśmy w bardzo wysokim punkcie w Kupiańsku, żeby móc zobaczyć to wszystko z góry. Tak samo jest z konwojem. Moją wygraną jest bezpieczny powrót i dostarczenie pomocy tam, gdzie założyliśmy. Więc tak samo się musimy do tego przygotować. I w pewnym momencie, jeżdżąc po Ukrainie, zauważyłem, że brakuje mi wiedzy. W pierwszych tygodniach się bałem. Dlaczego się bałem? Bo nie miałem wiedzy, nie wiedziałem, jak się chronić, jak się zabezpieczać, jak się ubezpieczać, jak zdobywać informacje. Teraz po 2 latach pomocy mamy bardzo szeroką siatkę kontaktów
w Ukrainie, mamy swoją bazę, mamy magazyn, jeździmy w najtrudniejsze miejsca, ale unikamy zbędnego ryzyka, żeby to było jasne. My nie jeździmy po to, żeby być bohaterami i wystawiać się na strzał. Bywają takie momenty, kiedy jesteśmy kilometr, 2, 3 od strefy bezpośrednich walk, ale staramy się to robić jak najrzadziej. Щоб зробити? Jedziemy przez Cherson, bardzo puste miasto obecnie. Нема такого у нас. Niewiele się Нема tutaj такого. Нема де закривати. ludzi pojawia. Розумію, але нема. Можеш Jesteśmy поставити біля дерев, але 3 зараз km зараз od linii frontu, od ruskich. Czasami tak jest, że ostrzał jest prowadzony ze strony rosyjskiej wręcz na ślepo, ale unikamy tego. Dostarczamy bezpośrednio do rąk własnych, to jest nasza dewiza. 8 этаж неизвестно. У меня, говорю, зала, говорю, было это, балкон не горит. Zaczęło brakować mi wiedzy, więc zacząłem sięgać po wiedzę, którą kiedyś zdobywałem. Okazało się, że jeździmy coraz dalej, coraz więcej, jesteśmy odpowiedzialni za jakąś grupę ludzi, więc szkolenia PC3 medyczne, szkolenia obsługi broni, plecaki ewakuacyjne i faki. To wszystko pojawiło się w zabezpieczeniu naszych wolontariuszy i to wszystko jest na naszych samochodach, bo jest jakby to nieodzowna część naszej pracy, żeby ubezpieczyć siebie, żeby nie robić komuś problemu naszym zachowaniem. Nasz znajomy wyszedł po rocznej niewoli z więzienia gdzieś na terenie Doniecka. Walczył w różnych formacjach w Ukrainie. W ostatnim przypadku walczył w Azowie i poszedł do niewoli na prawie rok. Zadzwonił do mnie nasz przyjaciel i powiedział: Igor, chodź, zbierzemy trochę towaru i pojedziemy do niego. Jest już w szpitalu, wyszedł z niewoli po roku. Pojechaliśmy do niego może tydzień po tym, jak wyszedł z niewoli i nie zapomnę tego, w jaki sposób na mnie to zadziałało. Dlatego, że jak wcześniej każdy z nas w szkole edukował się na temat obozów koncentracyjnych, edukował się każdy z nas na temat tego, w jaki sposób ludzie podczas II wojny światowej byli katowani i nagle siadasz na łóżku szpitalnym obok faceta, który wygląda jak wyjęty z Auschwitz. Nie wiem, ile gość waży kilogramów, 40, 50. I pomimo tego ma uśmiech na twarzy, przybija z tobą piątkę, mówi, że też kocha psy i jak tylko wyjdzie ze szpitala, to chce się przejechać psim zaprzęgiem u ciebie, Igor. Próbujesz się uśmiechać, próbujesz łapać jego klimat, ale on w pewnym momencie zaczyna ci opowiadać. Zaczyna ci opowiadać to, bo chce to z siebie wyrzucić, bo chce powiedzieć to, co przeżył. I mówi mi: trafiłem do niewoli, w celi było nas 25. Cela nie miała okien, były 3 łóżka bez materacy. Miałem na sobie spodnie od piżamy, t-shirta i jednego klapka. Zimą niektórzy z nas zaczęli umierać, to wtedy wstawili okna. Dziennie dostawaliśmy 3 posiłki, była to jakaś zupa wielkości takiego pojemnika jak po Actimelu, dostawaliśmy 3 takie posiłki dziennie. Kazali nam stać 8 godzin. Jak nie staliśmy, to nas bili. Prawie codziennie brali kogoś na przesłuchanie i prawie codziennie ktoś wracał skatowany, a czasami nie wracał. I wtedy jak nie wracał, to my mieliśmy szansę przeżyć dłużej, dlatego że czasami zostawało po nim jakaś odzież. Jak ktoś umarł w naszej celi, to mogliśmy podzielić się jego ciuchami. Podczas tego stania 8-godzinnego mieliśmy pół godziny przerwy. Nie wiem, ilu z chłopaków wtedy zginęło, ale część może została przekabacona na stronę ruską, bo oni chcieli za każdym razem to zrobić. Natomiast po roku ja już nie kontaktowałem za bardzo, tak on mi opowiadał. Po roku mówi, że ostatnie tygodnie nie miał siły już stać, tylko leżał. Był już sam w celi. Nie wie, ilu z chłopaków zginęło, ile zostało przerzuconych gdzie indziej. Powiedzieli, że go skopali, jak nie mógł wstać w ostatnich tygodniach pobytu tam.
a w ostatnim dniu powiedzieli: wychodzisz. Wsadzili go do autobusu i 2 lub 3 dni wozili jeszcze po okolicy do miejsca, kiedy nastąpiła wymiana więźniów. Dzisiaj mija niemal rok od momentu, kiedy rozmawialiśmy i on wrócił do służby. Jest szkoleniowcem, przeszedł kilka operacji. Te posiłki, które dostawał, były specjalnie niskobiałkowe, bo wtedy się szybciej organizm człowieka absolutnie wykańcza. Wielokrotnie był połamany, ponieważ był bity. Jego nerki odmówiły w pewnym momencie posłuszeństwa. Część chłopaków umierała od ran. Serce nie dawały rady, nogi puchły, zbierała się olbrzymia ilość wody w organizmie i te śmiercie, które on opisywał, były totalnie surrealistyczne i w ogóle ta cała historia, ja siedziałem u niego na łóżku chyba z 2 godziny, kiedy on mi to opowiadał, było to tak surrealistyczne, że wręcz nie do uwierzenia. I przy każdej takim spotkaniu z takim człowiekiem, który opowiada ci to, co przeżył, co jest tak odrealnione, ja mam wtedy przynajmniej poczucie i ludzie, którzy ze mną jeżdżą, że wracamy tam jak najszybciej, pomagamy jak najczęściej i pomagamy jak najlepiej, jak potrafimy. Bo to, co się dzieje po stronie ukraińskiej na tym froncie, po 2 latach od wybuchu wojny, jest cholernie blisko nas. I nam się wydaje, że przecież pomogliśmy, jak się zaczęła wojna. Że już wielu ludzi mi czasami mówi: Igor, ja już pomogłem, no co ty? Oni coś tam jeszcze potrzebują? Uwierzcie mi, że ja mam cały czas takie pytania: ty tam jeszcze jeździsz? A co im jeszcze trzeba? Tam jest coraz gorzej. Gospodarka kuleje. Ostrzały miast są większe i częstsze niż na początku wojny. Tu masz jeszcze rzeczy, ludzi, którzy... No, tak mieszkali. Tam nic nie było. W pierwszych miesiącach wojny nie było tak źle jak teraz, tylko ludzie panikowali, był chaos i zagrożenie było spowodowane paniką i chaosem, który był. Teraz jest większe zagrożenie. Rosja używa coraz lepszych żołnierzy, są lepiej wyszkoleni. Rosja używa coraz lepszej broni. Informacja dosłownie z wczoraj do moich kolegów, którzy walczą na Kupiańsku, na odcinku kupiańskim. Igor, zaczęli używać małych dronów FPV, które mają noktowizję i polują na nas nawet w nocy. Kilka dni temu wróciłem z naszego 63. konwoju z Ukrainy. Byliśmy na odcinku Robotynę. Światło wyłączone ma? Вони в підвалі, на Нестерянку дорога. За будинок, за будинок. Także rozładowaliśmy się i Igor zawijamy, nie? Zawijamy, bo głośno zaczyna się robić. Dobra, składamy. Stas, jedziemy. Stas, bo ja tutaj na maszynie mojej mam jeszcze ze 300 kg karmy dla twardzi. Ceniata, bo... Igor. Co? Jesteśmy kilka kilometrów, dosłownie 4 może kilometry od ruskich pozycji, obok Robotyny. 16 ludzi tutaj zginęło. Chłopie. Nazwa, потому что ta karma... Bardzo blisko pozycji rosyjskich. Dostarczaliśmy żywność, nie pytając się tak naprawdę za często, dlaczego, ludziom, którzy dalej żyją w piwnicach, dosłownie 3 km od frontu.
Dziwi mnie to, bo ci ludzie stanowią w jakiś sposób przeszkodę dla żołnierzy, którzy się jeszcze bronią, ale nie staram się tego do końca zrozumieć, tylko po prostu staram się tym ludziom pomóc, jeśli mogę. Zawieźliśmy im żywność i różnego rodzaju inne rzeczy. Ludzie chowają się po winnicach i powiedzieli, to jest ich ziemia i oni tego nie opuszczą, najwyżej Ruscy ich zabiją. A opowieści z pierwszej ręki tych ludzi, jak drony na nich polują, rosyjskie, jak na safari. Więc jest to paskudne, jest to straszne, jest to głupie. Ale świadczy tylko o tym, jak Rosja ma coraz więcej broni, więcej możliwości. Bo jeśli zużywają jednego drona na ganianie się za cywilem dla frajdy, to oznacza, że naprawdę mają sprzętu bardzo, bardzo dużo. Myśmy dojechali teraz do miejscowości Orichiv, a później w stronę Robotynę. Taki konwój wygląda w ten sposób, że dojeżdżamy, ustalamy, na które lokalizacje jedziemy. Zawsze staramy się mieć z sobą jednego lokalesa, który zna doskonale teren. Jechaliśmy 2 samochodami, dojeżdżaliśmy do miejsc, gdzie parkowaliśmy samochody pod drzewami, ponieważ ruskie drony cały czas penetrują okolice, żebyśmy nie rzucali się za bardzo w oczy, a tam celem dla ruskich dronów jest każdy samochód. Dlatego, że jak dojeżdżasz w tą okolicę frontu, to powiedzmy 20 km już przed linią, to nie mijasz samych Hammerów, wozów bojowych i czołgów. Mijasz 90% samochodów osobowych, którymi poruszają się żołnierze. Żołnierze poruszają się samochodami osobowymi ciągniętymi z Europy, są to takie roczniki 92 000. Te samochody stanowią dla nich główne źródło transportu. Więc, bo nie ma innego sprzętu. To nie dlatego, że oni mają wybór. Oni nie mają wyboru. Żołnierze na przykład z Legionu Międzynarodowego i nie tylko, ale to jest taki przykład z pierwszej ręki. Dojeżdżają na pozycję lub do strefy, w której są zakoszarowani przed linią, swoimi samochodami z różnych części Ukrainy za własne pieniądze. Jak jesteś w takiej strefie przedfrontowej, na przykład 30 km od i dojeżdżasz na zadanie, które trwa 48 godzin, to bardzo często grupa żołnierzy szuka mieszkania, które może wynająć, żeby móc w nim odpoczywać i mieszkać. Te mieszkanie jest wynajmowane za ich prywatne pieniądze. Żołd, który dostają, czasami jest z opóźnieniem kilkumiesięcznym. Taka podstawowa stawka to jest około $1000 za miesiąc przebywania w strefie poza walkami i około $3000 podczas przebywania w strefie walk. Natomiast teraz, z racji na naprawdę bardzo duże problemy finansowe w Ukrainie, nie chcę nazywać, że za każdym razem jest to związane z korupcją, to żołnierze dostają z bardzo dużym opóźnieniem finanse, jak również bardzo często jest to cięte takie wynagrodzenie w taki sposób, że na przykład wyliczane są finanse w ten sposób, że jesteś w walce, w strefie walk tylko 3 dni bezpośrednio, dostaniesz tylko za 3 dni ekstra, reszta normalnie. Ale nikt z tych żołnierzy, którzy tam przyjechali walczyć o wolność Ukrainy z innych państw, nie robi tego dla pieniędzy. Bo to są śmieszne pieniądze w tak dużym zagrożeniu, w jakim oni obecnie pracują. W pierwszym roku wojny różni ludzie się odzywali do mnie z różnymi pytaniami, jeśli chodzi o pomoc w Ukrainie. Wiesz, woziliśmy najróżniejsze rzeczy, transportowaliśmy ludzi, zwierzęta, dostarczaliśmy kamizelki, medycynę, żarcie, śpiwory, ale kiedyś zadzwoniła do mnie pani dyrektor jednego z teatrów w Polsce i powiedziała: panie Igorze, pan pomoże nam ewakuować jedną osobę ze zwierzętami. Ja mówię: skąd? Ona mówi: z Doniecka. Ja mówię: Boże drogi, to jest chyba nierealne, ja nie zajmuję się takimi rzeczami, ale pan pewnie ma kontakty, panu się to uda. Donieck, jak wiemy, jest pod okupacją rosyjską, a okazało się, że tam jeden z przyjaciół, jeden z pracowników tego teatru, Ukrainiec, polskiego teatru, ugrzęzł w Doniecku i od kilku miesięcy ukrywa się po piwnicach z jakąś bandą psów i kotów, tak to nazwijmy. I oni chcą ewakuować tego człowieka, ale on ma paszport ukraiński. I kiedy wyjdzie na zewnątrz, jest bardzo duża szansa, że nie przeżyje tego, bo on jest bardzo antyrosyjski, bardzo antyputinowski, więc miesiącami się ukrywa w piwnicach. Podejmuje rękawice i zaczynam szukać kontaktów. Udaje nam się skontaktować z wywiadem ukraińskim, który sugeruje wywóz tego człowieka przez Rosję. Ale jak zrobić ewakuację przez Rosję? Nie jest to takie proste. Natomiast szukamy różnych rozwiązań i udaje nam się tego człowieka po kilku tygodniach
ewakuować za pomocą, nazwijmy to, dobrych Rosjan, ale nie za darmo, do Łotwy. Czyli z Doniecka nie 7 kilometrów na pozycje ukraińskie, tylko z Doniecka setki kilometrów przez całą Rosję do Łotwy. Ten człowiek musiał opuścić w końcu tę piwnicę, udać się do pierwszego punktu kontroli rosyjskiego, poprosić o rosyjski paszport. Wtedy te paszporty były wydawane bardzo szybko, jak wystarczyło powiedzieć, że czujesz się Rosjaninem. Oczywiście te paszporty były naznaczone w pewien sposób, tak że nawet gdyby ten człowiek wylądował później gdzieś w centrum Rosji i chciał normalnie żyć, to służby by wiedziały, jakim jest Rosjaninem, że to jest Ukrainiec przechrzczony. Bardzo szybko. Finalnie udaje mu się uzyskać paszport rosyjski, a my prosimy go, żeby ten paszport ukraiński zachował. Schował go głęboko gdzieś w gaciach i ten paszport zachował, ponieważ ten ukraiński paszport będzie mu potrzebny. Ekipa Rosjan wywozi go z Doniecka przez Rosję, dojeżdżają do granicy. On ma z sobą chyba 11 psów i 14 kotów. Powiedział, że ich nie zostawi, tych zwierząt, z którymi się w tej piwnicy zasymilował i próbował przetrwać. Facet po kilku miesiącach ukrywania się w Doniecku po piwnicach waży może 50 kg. Wygląda jak 90-letni starszy człowiek, a na karku ma dopiero 5 dych. I Rosjanie zostawiają go przy przejściu granicznym na Łotwie i on tam wychodzi z tego samochodu. Oczywiście lecą jeszcze duże łapówki na straż, dla Straży Granicznej Rosyjskiej, żeby go przepuścili, i on wysiada z tymi psami na smyczy. Tych 15 psów ma na sznurkach na smyczy, a te wszystkie koty pakuje do worka i przechodzi na podstawie paszportu rosyjskiego na stronę łotewską, a tam wyjmuje z gaci paszport ukraiński. Po stronie łotewskiej odbierają go już wolontariusze łotewscy. Dzisiaj, dosłownie kilka godzin temu, rozmawiałem o nim i pytałem się, co u niego słychać. Żyje, pracuje, miał 2 operacje na woreczku żółciowym, bo niestety zdrowie mu siadło, ukrywania się przed Rosjanami po tych piwnicach w Doniecku. Natomiast funkcjonuje, żyje, te zwierzaki ma z sobą, pracuje chyba przy jakimś zoo w Łotwie. Pamiętam, jak każdy alarm bombowy i dźwięk wyjących syren w pierwszych tygodniach mnie paraliżował. Wtedy każdy z nas, z chłopaków, którzy zaczęli jeździć ze mną do Ukrainy, to rozglądał się, gdzie jest miejsce, gdzie możemy się schować. Każdy z nas patrzył, gdzie mamy plecak ewakuacyjny, gdzie jest ewentualnie apteczka, czyli nasz podręczny IFAK. Nie mogłem zasnąć w pierwszych nocach, kiedy były alarmy. Teraz, po wielu miesiącach podróży, wielu konwojach ze sobą, widzę, jak również społeczeństwo ukraińskie się do tego przyzwyczaiło. My tu w Polsce bardzo często mówimy, że przecież wojna jest daleko, tam gdzieś na froncie, 1000 kilometrów od nas, tam na froncie się tłuką. Tak, to prawda, tam są te walki bezpośrednie. Natomiast zagrożenie rakietowe i balistyczne jest w całej Ukrainie i ja miałem już takie momenty, kiedy przeparkowywałem swój samochód, a 2 godziny później w to miejsce spadała rakieta. Czasami można powiedzieć, że miałem dużo szczęścia, bo nie byłem w stanie tego przewidzieć. Jak to powiedział nasz kolega, Ukraina jest takim miejscem, w którym przypadkowość śmierci jest obecnie najwyższa, dlatego że jesteś w Lwowie, jesteś w Kijowie, jesteś w Winnicy, w Chmielnickim i nagle się okazuje, że bezpieczniej było pod linią frontu 4 km, bo w ciebie nikt nie walił i gdzieś tam daleko słyszałeś tylko odgłosy eksplozji, a tutaj nagle lecą szahidy, lecą drony lub lecą kinżały hipersoniczne i uderzenie może być tak potężne, że akurat może się znajdować w złym miejscu w złym czasie. Ale pomimo tego, po tych miesiącach nauczyliśmy się z tym żyć, tak jak społeczeństwo ukraińskie, które ma z tym kontakt na co dzień. Wyjące syreny i alarm nie robią na nas żadnego wrażenia. Na końcu głowy masz, że jest zagrożenie, natomiast przyzwyczaiłeś się do niego i odsuwasz to, co najgorsze, odsuwasz daleko i starasz się wykonywać swoją robotę, ponieważ wiesz, że to zagrożenie nie jest celowane bezpośrednio w ciebie. Wracam jakieś z Ukrainy z Bianką Zaleską i na głośno mówiącym telefonie on odbierał rozmowę ukraińską od swojej koleżanki, a Bianka spędziła bardzo wiele trudnych chwil od 14 roku jako dziennikarka na wielu odcinkach frontu w Ukrainie. Ma olbrzymie doświadczenie. I słuchamy rozmowy, która od jej koleżanki z Ukrainy brzmi mniej więcej tak. Dziewczyna mówi bardzo zapłakanym głosem i mówi do Bianki: Bianko, ja cię proszę, każdego ukraińskiego żołnierza, którego spotkasz, to proszę cię, powiedz mu, żeby nie zostawiał przy życiu żadnego Ruska.
każdego niech wypatroszy, wyjmie wnętrzności, niech tak zdychają. Bianka mówi, a co się stało? Spokojnie, mów. Ta dziewczyna bardzo płaczącym głosem mówi, jadę teraz do Polski, do specjalnego ośrodka terapeutycznego z 40 dzieci. Te dzieci mają maksymalnie 14 lat. Wszystkie mają wybite, wyrwane zęby przez rosyjskich żołnierzy. Były świadkami egzekucji swoich rodziców i wszystkie są zgwałcone. Nie wiem, co z tych dzieci będzie. Nie wiem, jakimi trzeba być zwierzętami, żeby tak potraktować dzieci. A zrobili to rosyjscy żołnierze, mówiąc, że robimy wam to po to, żebyście pamiętały i szanowały rosyjskiego żołnierza. I te dzieciaki pojechały do specjalnego ośrodka do Polski na terapię i psychoterapię. To była kolejna taka totalnie surrealistyczna rzecz, którą mam cały czas w głowie, a emocje, które przekazane zostały tylko i wyłącznie za pomocą telefonu, są nie do podrobienia. Oglądamy kiedyś wraki zniszczonych rosyjskich czołgów, wozów bojowych i jakieś miejsce po jadce. Jest z nami jeden z ukraińskich żołnierzy i w tym momencie kopie w ziemi coś patykiem, wyjmuje kawałek kręgosłupa i kawałek żeber, uśmiecha się i krzyczy do kolegi i do mnie: patrzcie chłopaki, świeże żeberka z orka. I wiesz, w pierwszym momencie pomyślałem hardcore, jak można się śmiać z zwłok, ze śmierci, która tu nastąpiła. Natomiast po jakimś czasie zrozumiałem, że w zasadzie to była jedyna możliwość przetrwania psychiki jeszcze w normalności, że jedyna możliwość odsunięcia tego koszmaru, który się tutaj dzieje i użycie czarnego humoru do tego, żeby być jeszcze normalnym w tym nienormalnym świecie. Przez 20 lat ścigania się w różnych warunkach, w różnych państwach z moim psim zaprzęgiem, będąc sportowcem, nauczyłem się rywalizacji z różnymi nacjami i w zasadzie jedyna rzecz, która mi została w głowie, jeśli chodzi o rywalizację z Rosjanami, jest taka, że póki nie pokażesz siłą, że jesteś od nich lepszy, to ciebie nie szanują. I faktycznie tak było. Przez szereg lat jeździłem do nich jako instruktor, jako guru w tym sporcie. Natomiast kiedyś mi się tylko noga poślizgnęła i przegrałem z jednym z nich zawodników na zawodach, byłem od razu traktowany inaczej. Więc to jest taka nacja, do której nie dotrzesz inaczej niż siłą. Tutaj dla mnie doskonałym polem do popisu była rywalizacja sportowa, kiedy byłem lepszy, kiedy byłem szybszy, kiedy wygrywałem, byłem szanowany, kiedy przegrywałem, byłem od razu inaczej traktowany. To, czego mnie nauczyła Ukraina i ta pomoc humanitarna, którą cały czas realizujemy w Ukrainie, jest takim doświadczeniem, które uświadomiło mi, że jak wiele umiejętności, których nauczyłem się za młodu, teraz były przydatne. Umiejętności, które wbrew pozorom pomyślałem, że mogły zostać już zapomniane i były wygłupem dzieciństwa. Pamiętam, jak mój tata mi kiedyś mówił: zajmij się kiedyś czymś poważnym. A ty z tymi psami, albo po tym lesie biegasz, gdzieś tam się wspinasz, nurkujesz. A to były takie doświadczenia życiowe, które mnie ukształtowały i teraz pomagają realizować niesienie pomocy humanitarnej tam, w Ukrainie. I też, nie oszukujmy się, przygotowują w jakiś sposób do tego, co może nastąpić u nas, dlatego że nam się wydaje, że ta wojna jest od nas bardzo daleko i że pewnie nigdy nic się nie zadzieje złego. Natomiast też bym chciał, żeby ta wojna była daleko, dlatego pomagam, dlatego pomagamy, ale musimy być gotowi na to, co może również nas spotkać, dlatego absolutnie ważne jest to, żeby być gotowym. Jak będziesz pokazywał, że jesteś gotowy, jesteś silny, to może ktoś w Rosji się zastanowi kilka razy, zanim wykona ten krok. Dam taki przykład. Jak stoi na bramce duży chłop, naprawdę potężny, to mało kto do niego fiknie. Ja byłem w szkole dość mały, musiałem się często prać, bo byłem mały fizycznie. A chyba jako kraj musimy się przygotować, musimy pokazać, że mamy twarde mięśnie, że nie jesteśmy mali, tylko że jesteśmy duzi. Właśnie po to, żeby się nie prać, żeby się nie tłuc, żeby wróg zastanowił się kilkakrotnie, zanim wykona jakikolwiek krok w naszą stronę. Nie wiem, czy to jest realne, nie jestem taktykiem, nie jestem specjalistą, nie jestem żołnierzem, ale wiem, że powinniśmy być przygotowani na najgorsze, przygotowani nie tylko wojskowo, ale społecznie, jako społeczeństwo. A przez 20 ponad lat pracy z młodzieżą widzę, że jest coraz gorzej, coraz bardziej naszej młodzieży brakuje jakiegoś takiej ikry, werwy, chęci do działania i wielu umiejętności.